Jeśli tak jak ja wychowywaliście się w latach 2000, a w waszym domu znajdowała się pokaźna kolekcja filmów na DVD, to zapewne nie raz natrafiliście na ten krótki film, porównujący nielegalne pobieranie filmów do kradzieży samochodu czy telewizora. Na początku lat 2000, zatem na długo przed spopularyzowaniem serwisów streamingowych jak Netflix czy Spotify, serwisy takie jak Napster, Kaza, LimeWire czy chociażby nasze polskie Homikuj.pl były podstawowym i nie do końca legalnym źródłem, z którego użytkownicy swoich wyglądających jak cegła Nokii pozyskiwali piosenki oraz filmy. Jak nie trudno się domyślić, nie inaczej było w przypadku gier. No, chyba że byłeś graczem konsolowym posiadającym ścianę gier w swoim domu. I choć dzisiaj budowanie pokaźnej kolekcji pudełek wzbudza respekt wśród znajomych i policjantów, 1500 gier, tak, lubię gry. O matko, suko. istnieje jedna gra, przed której zakupem część graczy wręcz broni się rękami i nogami. Pewnie wielu z was pomyśli, że brzmi to absurdalnie, jednakże jest pewna grupa osób, która nie zdaje sobie sprawy, że lubiany przez setki milionów na całym świecie Minecraft jest najzwyczajniej w świecie płatny. Tematem, który od lat wywołuje dyskusję w społeczności Minecrafta, jest fakt, że to, co potocznie nazywamy non-premką, jest po prostu piracką wersją gry. Popularność tegoż określenia wynika głównie z faktu, że piracenie Minecrafta jest dziecinnie proste. Nie wymaga ono ani skomplikowanej manipulacji plikami, ani pracochłonnej zabawy z kodem gry, a narzędzia, które nam w tym pomogą, są szeroko dostępne w internecie. Zatem w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, jak na przestrzeni lat tysiące graczy na całym świecie grywało w skrakowane wersje Minecrafta i jak duży wpływ mieli oni w jego drogę na sam szczyt. Panie i panowie, przed wami historia darmowego Minecrafta. Zacznijmy może od wymienienia najważniejszego czynnika, który skłania graczy do piractwa. Ceny. Pierwsza opłata za Minecrafta została wprowadzona już za czasów wersji InDev na początku 2010 roku i wynosiła ona wtedy skromne 5 euro. Z czasem jednak, gdy gra rozwija się coraz prężniej, cena ta wzrastała. Najpierw do 10, następnie 15, a obecnie wynosi aż 30 euro w pakiecie razem z wersją Bedrock. Należy także wspomnieć, że mówimy tu o jednorazowej opłacie, która zapewnia nam dostęp do wszystkich obecnych i każdego kolejnego wydania gry. Mimo to, widząc tak wysoką cenę Minecrafta, nie jeden rodzic odmawia kupna tak drogiej zabawki swojemu dziecku. A że ich pociechy bardzo rzadko byłyby w stanie samodzielnie pokryć taki wydatek, nakłaniało je to do szukania mniej oficjalnych metod na zdobycie pożądanej gry. Tych zaś na przestrzeni lat istniało całe mnóstwo. Między 2011 a 2012 rokiem jedną z nich było odwiedzenie strony o jakże banalnej nazwie minecraftforfree.com. Za jej istnieniem stał użytkownik o niku Dylan, członek grupy Aviolition, zawodowo zajmującej się gryfowaniem anarchicznych serwerów, takich jak 2B2T. Gra nie była jeszcze wtedy tak rozbudowana jak dziś, zatem Dylan zrozumiał, że stworzenie takiej strony będzie bajecznie proste. Okazuje się, że jedyne co wystarczyło zrobić, to po prostu skopiować plik gry i pozbyć się konieczności logowania. W taki oto sposób gracze mogli bardzo prosto omijać wszelkie paywalle i grać w Minecrafta całkowicie za darmo. Strona Dylana radziła sobie znakomicie. Funkcjonowała bez żadnych problemów przez niemal 2 lata, w trakcie których w wyszukiwarce Google nieraz pozycjonowana była wyżej niż oficjalna strona gry. Wkrótce jednak musiało wydarzyć się coś, co od dłuższego czasu było wręcz nieuniknione. W 2012 roku Dylan otrzymał wiadomość od samego Markusa Persona, który stanowczo potępił jego działania, grożąc mu przy tym konsekwencjami prawnymi. Gdy o wiadomości tej dowiedział się wspólnik Dylana, Storm Search, podpowiedział mu on, aby w odpowiedzi rzucił Notchowi rękawicę o wyzwanie w grze Quake 3. I choć łapiecie się pewnie teraz za głowę, próbując zrozumieć, co ma piernik do wiatraka, całość ma całkiem logiczne wytłumaczenie. Było to bowiem nawiązanie do sporu między Mojangiem a Bethesdą o prawa do nazwy Scrolls, który miał miejsce niespełna rok wcześniej. No, czy zaproponował wówczas twórcom gry The Elder Scrolls, by spór rozwiązać pojedynkiem właśnie w grze Quake 3. I choć konflikt został rozwiązany polubownie, a do samego starcia nigdy nie doszło, Storm Search naciskał na Dylana, by mimo wszystko spróbować. Obaj byli świadomi, że koniec końców strona i tak będzie musiała zniknąć z internetu. Co więc szkodziło, by odejść z klasą i zapisać się na kartach historii. Humiliation.
Propozycja owych panów brzmiała następująco. Jeśli Team Evolution wygra, wszyscy członkowie otrzymają peleryny w Minecrafcie. Natomiast jeśli to Mojang wygra, Evolution zatrudni dubstepowego artystę, który pomoże im stworzyć piosenkę ku czci Notcha. Ku ich zaskoczeniu, zaledwie 10 minut później, Notch przyjął ich ofertę, a cały pojedynek transmitowany był na żywo na jego Twitchu. Ostatecznie zakończył się on miażdżącą wygraną twórców Minecrafta, co zgodnie z obietnicą zmusiło Team Evolution do stworzenia piosenki, a stronę Minecraft for Free do nieuchronnego zamknięcia. Niedługo później, oprócz wiszącego w powietrzu widma potencjalnego pozwu, do upadku podobnych stron przyczyniło się porzucenie javowych technologii przez nowsze przeglądarki. To jednak nie powstrzymało dewelopera o niku Ajax iDude, który w 2020 roku postanowił przywrócić Minecraftowi tę funkcjonalność. Projekt Ajaxa okazał się być już znacznie bardziej skomplikowany niż strona Dylana. Musiał on bowiem przepisać całą grę z języka Java na język JavaScript niemalże od zera. W końcu jednak, po dziesiątkach godzin żmudnej pracy, powstał Iglercraft. Jego nazwa wywodzi się ze stworzonego przez Ajaxa w ramach gimnazjalnego humoru słowa Igler, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza kogoś, kto je orle jaja. Zarówno sformułowanie to, jak i jego znaczenie miały natomiast brzmieć jak wyzwisko. Początkowo Ajax skupił się na tłumaczeniu przeszło 7-letniej wówczas wersji 1.5.2. Gdy jednak Iglercraft zaczął stopniowo zyskiwać na popularności, w 2022 roku zaktualizował swoje dzieło do nowszej wersji 1.8.8. określanej także jako Iglercraft X. W pracę zaangażował się wówczas też Ayunami 2000, który pomógł Ajaxowi w implementacji wielu nowinek, jak m.in. obsługi czatu głosowego na żywo. Swoją popularność Iglercraft zawdzięcza przede wszystkim niesamowitej optymalizacji oraz możliwości pobrania gry do zaledwie jednego pliku HTML o rozmiarze zbliżonym do prezentacji o pantofelkach baby od Przyrki. To sprawia, że owego Minecrafta można uruchomić niemal na wszystkim, co obsługuje przeglądanie internetu. Chromebookach, telewizorach, samochodach, a nawet na inteligentnej lodówce Samsunga. Jest to także jeden z głównych powodów, dla których Ajax nadal nie porzucił prac nad swoim projektem. Jak możecie się domyślać, i w tym wypadku Mojang nie było zadowolone z takiego obrotu spraw. Tym razem jednak podjęli oni znacznie bardziej radykalne kroki niż 10 lat wcześniej wobec Dylana. Młody twórca został wręcz zalany groźbami pozwów, co zmusiło Ajaxa do usunięcia wszystkich repozytoriów z GitHuba. Pomimo otrzymania łącznie 8 żądań DMCA od twórców Minecrafta, Ajax przeniósł się obecnie na GitLaba, gdzie po dziś dzień ciężko pracuje nad rozwojem swojego dzieła. Historia Iglercrafta to jednak ekstremalny przypadek reakcji Mojangu na nielegalne piracenie ich gry, a sami twórcy stronią raczej od wkraczania na drogę sądową. Idealnym na to dowodem są niezliczone wręcz launchery non-premium, z których korzystać wciąż decyduje się masa nieświadomych zagrożeń graczy. Można wręcz powiedzieć, że przyczyniły się one do powstania wielu miejskich legend na temat Minecrafta, gdyż pod postacią niewinnej gry złośliwi gracze często chowali Herobrine'a, NTD-303 lub inne mające nastraszyć gracza postaci oraz anomalie. Dlatego więc, szczególnie dawniej, gdy takie praktyki były zdecydowanie częstsze, tak ważne było, aby korzystać ze sprawdzonego launchera, który cieszył się renomą wśród zdecydowanej większości graczy. Jednym z najbardziej znanych i kultowych wręcz launcherów był Anjo Kaido Launcher. I choć wam, tak jak mi, jego nazwa nie powie raczej za wiele, screen okna tegoż programu powinien rozwiać wszelkie wasze wątpliwości. Do dziś nie uchowało się na jego temat zbyt wiele informacji, a sam działający plik instalacyjny został dopiero niedawno odnaleziony przez widzów youtubera tam Mr. Epic. Sukces Anjo Kaido Launchera stanowił podwaliny dla jego wyrastających jak grzyby po deszczu następców, a programy takie jak Crystal Launcher, mój osobisty faworyt, czy Shijinima Launcher, z którego korzystał mój kolega, z każdym kolejnym rokiem zaskarbiały w sobie sympatię kolejnych graczy. Jak to zaś mawiał nasz wielki poeta Jan Kochanowski, Polacy nie gęsi, zatem i swój launcher mają. Proszę nie odwołujcie się do tego na egzaminie. Żeby więc nie chwalić cudzego, swego nie znając, w zestawieniu tym nie mogło zabraknąć legendarnego już Minecrafta Bezyczu. W przeciwieństwie jednak do konkurencji, to nie funkcje zapisały go na kartach historii, a jego mroczna tajemnica, która spędzała sens powiek wielu ówczesnym graczom. Ale kim do cholery jest Zyczu? Cóż, informacji o samym Zyczu w internecie jest naprawdę niewiele. I choć przeprowadzając drobne śledztwo o Pawle Życzyńskim można dowiedzieć się tego i owego,
innego, myślę, że z samego szacunku do jego osoby nie powinniśmy wtykać nosa w jego biografię. Sam spadek popularności, a co za tym idzie upadek Minecrafta Byzyczu, zaczął się jednak na długo przed porzuceniem go przez autora. Albowiem w okolicach 2013 roku w społeczności graczy Minecrafta pojawiło się przekonanie, iż launcher Byzyczu instalował na komputerze użytkowników złośliwe oprogramowanie. O całej sprawie zrobiło się głośno w 2018 za sprawą filmu popularnego wówczas twórcy Szymka TE. Z perspektywy czasu wiemy jednak, że oskarżenie Zycza o ukrycie w launcherze wirusa było tak naprawdę bezpodstawne, a cała sprawa została sfabrykowana przez inny, konkurencyjny serwer posiadający własny launcher, aby strącić Minecrafta Byzyczu i jego serwer z pozycji lidera. Siejąca ferment i wywołująca wśród graczy panikę plotka na przełomie 2017 i 2018 roku finalnie doprowadziła do praktycznie całkowitego wygryzienia launchera Zycza przez konkurencję. Okazuje się jednak, że w społeczności Minecrafta istnieje jeszcze jeden, bardzo znany launcher, który pomimo twardych dowodów na posuwanie się do nieuczciwych, a wręcz szkodliwych praktyk, wciąż może znajdować się na twoim komputerze. Antybohaterem tej przykrej historii będzie nie kto inny jak sam T-Launcher. Tworzony i rozwijany obecnie przez grupę graczy z Rosji, swego czasu zdominował rynek launcherów non-premium na całym świecie. Jednakże produkt, z którego przyszło nam dzisiaj korzystać, nie jest tym oryginalnym, który każdy odkrył i pokochał te kilka lat temu. Ale zacznijmy może od początku. W 2015 roku Rosjanin Artur Chłasinow po raz pierwszy opublikował T-Launchera na rosyjskim forum poświęconym Minecraftowi. Gdy jednak launcher zaczął zyskiwać na popularności, skontaktowała się z nim wspomniana wcześniej rosyjska grupa graczy, która poprosiła go o zrobienie specjalnej, dedykowanej wersji T-Launchera dla ich portalu ruminecraft.org. Ten ruski odpowiednik naszego Planet Minecraft już wtedy nie cieszył się zbyt dobrą opinią. Mimo tego, chyba nie do końca świadomy Artur przystał na propozycję wspomnianej wcześniej grupy i przekazał im dane launchera. Jednak to, co stało się później, przerosło jego najśmielsze oczekiwania. Rosjanie zaczęli natychmiast usuwać wszystkie wzmianki o oryginalnym T-Launcherze z internetu, co później zmusiło go do zmiany nazwy swojego projektu na TL Legacy, równocześnie ukrywając przed graczami paskudną prawdę. Na przestrzeni lat oskarżeń wobec T-Launchera pojawiała się w sieci cała masa. Jednak spekulacje na jego temat po raz pierwszy ujrzały światło dzienne dopiero w 2022 roku. Wtedy też grupa użytkowników serwisu Reddit przeprowadziła dogłębną analizę felernego launchera, jednoznacznie obnażając prawdziwe zamiary jego twórców. Dowiedziono wtedy, że T-Launcher mógł sprytnie omijać łatane przez Microsoft zabezpieczenia systemu, a także unikać wykrycia przez programy antywirusowe, podstępnie usuwając i ponownie pobierając złośliwe pliki. Lista tych śmierdzących jako polski rynek zagrywek jest długa jak droga z Rzeszowa do Świnoujścia. Rzezimieszki stojące za fałszywym T-Launcherem co prawda odniosły się do stawianych im zarzutów, jednak po dość obszernym poście, w którym próbowali zdementować wszelkie plotki, finalnie i tak okazało się, że była to po prostu zwykła manipulacja, a wszystkie zachowania były celowym działaniem owych gagatków. Jak sami zatem widzicie, pomimo gruźb i nakazu usunięcia pirackich bootlegów gry, Mojang ma tu w pewnym sensie związane ręce. Wiele z tych launcherów jest hostowane na serwerach znajdujących się w krajach, gdzie prawa autorskie nie są tak rygorystycznie egzekwowane. Ponadto wiele z tych launcherów i serwerów jest zarządzane przez osoby lub grupy, które umiejętnie zacierają swoje ślady i są niezwykle trudne do zidentyfikowania lub ścigania. Mojang co prawda może próbować działać w tym kierunku, ale same procesy są często bardzo kosztowne, a rezultaty takowych niepewne. I choć zabrzmi to w pewnym stopniu kuriozalnie, to właśnie brak możliwości pozbycia się przez Mojang launcherów non-premium jest odpowiedzialna za tak spektakularny sukces Minecrafta. Ale pozwólcie może, że wam to szerzej wyjaśnię. Paradoksalnie to właśnie dzięki pirackim kopiom większość graczy udało się po raz pierwszy usłyszeć o Minecrafcie. Mojang doskonale zdaje sobie sprawę, że bez launcherów non-premium spora część graczy nie miałaby nawet okazji na zagranie w sześcienną grę. Darmowe wersje zapewniły grze ogromny rozgłos, który to z kolei pozwolił zbudować Minecraftowi tak liczną i oddaną społeczność. W końcu chyba większość z nas poznało Minecrafta właśnie z opowieści naszych osiedlowych lub szkolnych znajomych, którzy zaoferowali nam ją za darmo. Sam Notch, kiedy jeszcze pracował nad rozwojem gry, zachęcał do jej krakowania. Doskonale rozumiał on bowiem powyższy argument i uważał, że jeśli ktoś nie jest w stanie wesprzeć jego twórczości, nie oznacza to, że także nie może czerpać z niej przyjemności. Pamiętajmy jednak, że tak samo jak twórcom kinowych produkcji czy też artystom muzycznym, deweloperom Minecrafta także należy się okazanie wdzięczności poprzez godne wynagrodzenie za ich ciężką pracę. Krakowanie gier jest uzasadnione, gdy taki wydatek faktycznie byłby dla nas wielkim obciążeniem. Nie róbmy jednak twórcom gry na złość
twierdząc, że kupowanie Minecrafta jest niepotrzebne, bo przecież można go mieć całkowicie za darmo. To właśnie dzięki naszemu wsparciu mogą oni dalej rozwijać ukochaną przez wszystkich grę, która pomimo wielu kontrowersji wciąż tętni życiem jak nie jeden najnowszy tytuł. I to przeszło 15 lat po jej oficjalnej premierze. Psst, ej ty, masz już dość problemów z kręgosłupem? Twój niewygodny fotel każdego dnia daje ci w kość, a źle wyprofilowane siedzisko sprawia, że nieustannie boli cię dups. Mam więc coś, co nadaje się w sam raz dla ciebie. Tak, właśnie dla ciebie. Poznaj niesamowity i wielofunkcyjny fotel BS12 Pro. Przygotowany przez grono ekspertów od wygody z FlexiSpot. Zaprojektowany specjalnie, by wyjść naprzeciw potrzebom nawet najbardziej wymagających ogonków, oferuje szereg praktycznych i pomocnych w codziennym użytkowaniu funkcji. Swój fotel dostosujesz do swoich nawyków w każdy możliwy sposób. 3 osobne przyciski do regulacji wysokości fotela, kąta odchylania jego oparcia i głębokości siedziska, a także regulowany zagłówek, adaptacyjna poduszka lędźwiowa i piankowe siedzisko idealnie dopasuje się do twoich kształtów i pozwoli zapomnieć ci o twoim twardym i nieprzyjemnym fotelu, z którego obecnie korzystasz. Zamiast bardzo kruchej i niezapewniającej odpowiedniej cyrkulacji powietrza ekoskóry, fotel od FlexiSpot powleczony jest przyjemną w dotyku i wytrzymałą, oddychającą siatką. Gotową, by zapewnić nam nie tylko ciepło zimą, ale i odpowiednią cyrkulację powietrza latem. Możesz więc śmiało przesiadywać na swoim fotelu, zarówno w trakcie całonocnych sesji w Minecrafcie, jak i podczas wielogodzinnej nauki za dnia. Nie pozwól więc cierpieć swoim plecom ani minuty dłużej i już dziś kup fotel BS12 Pro od FlexiSpot. Notabene, w połączeniu ze wspominanym już niegdyś przeze mnie biurkiem E7, będziesz mógł zapomnieć o wszelkich problemach związanych z ergonomią i komfortem swojego stanowiska pracy. Już teraz odwiedź więc stronę FlexiSpot i postaw na niezawodną jakość i komfort bez żadnych kompromisów. Link znajduje się w pierwszej linijce opisu. A na dziś to byłoby na tyle. Jeśli udało ci się dotrwać do tego momentu, to oznacza to, że taki format przypadł ci do gustu. Koniecznie zatem zostaw łapkę w górę, a także rozważ subskrypcję mojego kanału. Nic się to nie kosztuje, a w każdej chwili możesz z niej zrezygnować. Dzięki więc śliczne za oglądanie, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć!